Witam o poranku. Jaki jest najefektywniejszy miesiąc, by grać na giełdach? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, w edycji kwietniowej zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie i to bez względu na to, co się dzieje, czy mamy hossę, bessę, inflację, deflację, kryzysy, krachy i inne losowe wydarzenia, które wpływają na wyceny rynkowe. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jaki jest najefektywniejszy miesiąc, by grać na giełdach? Wczoraj poznaliśmy super ważne dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Dane sprzyjają popytowi na ryzyko, ponieważ okazało się, że procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych zachodzą szybciej niż zakładały prognozy, które i tak były optymistyczne, a to zwiększa prawdopodobieństwo, że Fed nie będzie już więcej podnosił stóp procentowych, a w perspektywie końcówki 2023 roku będzie można liczyć na obniżki. To nie tylko jedną obniżkę, ale kilka obniżek stóp procentowych. Więc jeżeli te dane będą potwierdzane w kolejnych miesiącach, odczyty będą naprawdę zachowywały się tak, że inflacja nie będzie już problemem, a procesy dezinflacyjne sprowadzą je do punktów kulminacyjnych w okolicach trzeciego i czwartego kwartału, to w takiej sytuacji naprawdę uruchomi się proces, który giełdy papierów wartościowych wprost uwielbiają, czyli obniżki stóp procentowych. Jeżeli koszt pieniądza spada, zmniejsza się także stopa dyskontowa, podwyższane są wyceny, a w przyszłości będą także wyższe zyski. Dlatego też giełdy papierów wartościowych uwielbiają sytuacje, kiedy stopy procentowe są obniżane i ten temat teraz będzie niezwykle interesujący i giełdy papierów wartościowych będą się do tego przygotowywać i dyskontować różnego rodzaju scenariusze co do przyszłości. Jeszcze raz przypomnę, giełda dyskontuje różne warianty przyszłości, które mają się dziać za 6 do 9 miesięcy w gospodarce i obniżki stóp procentowych to jest ten temat, który giełda papierów wartościowych uwielbia. Oczywiście do terminu 6-9 miesięcy w przód może się wiele wydarzyć. Mogą pojawić się wkrótce kolejne wydarzenia w sektorze bankowym, które zaburzą trajektorię wzrostową. Mogą się pojawić wyniki spółek, których sezon publikacji rozpoczyna się już za kilkadziesiąt godzin. I w takiej sytuacji chwilowa tendencja spadkowa może się pojawić, ale jeżeli rozpatrzymy długie terminy, dłuższy termin, to sytuacja wygląda coraz bardziej atrakcyjnie. Pierwszy wykres, który jest w tle, który wyraźnie to zaczyna dyskontować, ponieważ amerykańskie obligacje dyskontowane o inflację już od października zachowują się odmiennie od giełd papierów wartościowych i giełdy od października faworyzują właśnie te optymistyczne scenariusze co do przyszłości gospodarki. Natomiast na chwilę obecną jednak widać, że w Europie, co jest bardzo interesujące, spółki defensywne zachowują się lepiej niż te spółki cykliczne, niż te spółki nastawione na większe ryzyko. To jest ciekawostka, którą warto zwrócić uwagę i powiększenie się przewagi spółek, które są nastawione defensywnie względem tych, które są nastawione na wzrost, w ostatnich dniach, co jest ciekawe, zaczyna się jeszcze bardziej zwiększać. Warto na to zwrócić uwagę. Jednak wczoraj giełda papierów wartościowych zakończyła sesję na minimach. Mieliśmy do czynienia ze spadkami. Na wykresach nie wygląda to interesująco, chociaż jeszcze broni się ta miesięczna linia trendu wzrostowego. Krótkoterminowy impuls wzrostowy na razie nie jest zaprzepaszczony. Dzisiejsza sesja będzie miała za zadanie potwierdzić albo zaprzeczyć tendencjom, które wczoraj się pojawiły na giełdach papierów wartościowych. Jednak osobiście spodziewam się raczej nawrotu do tendencji optymistycznych niż pesymistycznych. No chyba że rynek coś wie, że w krótkim terminie pojawi się jakieś ryzyko, które zaprzepaści scenariusze prowzrostowe na prospadkowe. Dlatego też jeżeli rynek nie dostosuje się do tego logicznego nastawienia, które mówi, że dane, które wczoraj poznaliśmy o inflacji, powinny dać wzrosty, może to świadczyć o zmianie sentymentu nastawienia rynku i że część inwestorów wie coś,
czego jeszcze nie wie szeroki rynek i w takiej sytuacji może być to czynnik ryzyka. Natomiast moim zdaniem jest wciąż 60% prawdopodobieństwa, że raczej w kolejnych dniach i do końca miesiąca będziemy kontynuować tendencje wzrostowe niż spadkowe. Sesja w Azji jest taka lekko tylko optymistyczna, ponieważ widzimy, że rynek w Japonii próbuje rosnąć, a indeks w Hongkongu jest na poziomach, które w ostatnich dniach obserwujemy i nie ma to jakiegoś specjalnego, mocnego impulsu. Natomiast co jest moim zdaniem istotne, to to, że pomimo wczorajszej sesji na Wall Street, indeksy giełdowe w Europie, w tym wypadku reprezentowane przez DAX, utrzymały się nad poziomem 15 700 punktów. Ten poziom ma bardzo duże znaczenie, ponieważ utrzymywanie się powyżej sprawia, że silnie rośnie prawdopodobieństwo, że indeks DAX będzie atakował wkrótce maksima wszechczasu, które są kilka procent tylko ustanowione wyżej. Jako że rynek utrzymuje się nad tym poziomem, myślę, że dzisiaj popyt na ryzyko będzie miał większą szansę na atak niż na spadki i w takiej sytuacji ten optymizm powinien być widoczny także na niemieckich spółkach. Ale teraz konkretnie odpowiedź na pytanie, jaki jest najefektywniejszy miesiąc, by grać na giełdach. I w tym wypadku mamy tutaj statystykę roczną z ostatnich 30 lat, rozbitą na poszczególne miesiące dla indeksu Eurostoxx 600. I okazuje się, że jeżeli zbadamy stopy zwrotu w poszczególnych miesiącach na przestrzeni tych ostatnich 30 lat, to właśnie w kwietniu mamy statystycznie najwyższą dodatnią stopę zwrotu. Widzimy, że kwiecień jest najbardziej sprzyjający tendencjom wzrostowym na przestrzeni ostatnich 30 lat dla indeksów giełdowych, dla akcji w Europie. Kolejnymi takimi dobrymi miesiącami jest październik, listopad, grudzień. Pamiętamy, co w poprzednim roku się stało, że bardzo dobrze ta statystyka się spełniła. Bardzo dobrze performuje także rynek w lipcu. Natomiast najsłabsze miesiące statystycznie to jest wrzesień, to jest sierpień i także czerwiec. Dlatego też będziemy wracać do tych wykresów, do tej statystyki. Natomiast odpowiedź konkretna na pytanie, jaki jest najefektywniejszy miesiąc, by grać na giełdach, oznacza, że odpowiedź dotyczy tego bieżącego miesiąca, czyli w kwietniu. Akcje w Europie statystycznie na przestrzeni ostatnich 30 lat zachowywały się zdecydowanie najlepiej. Warto sobie zapamiętać, że kwiecień to jest najlepszy miesiąc w czasie całego roku dla europejskich akcji. Wtedy one dają największą dodatnią stopę zwrotu. Natomiast rzut teraz oka na inne ważne rynki. Przede wszystkim obligacje, które moim zdaniem zawiodły wczoraj oczekiwania. Ja się spodziewałem większego wzrostu cen, czyli spadku rentowności, a tu po prostu konsolidujemy się cały czas na tych samych poziomach. Czy poziom inflacji na poziomie 5% jest już zdyskontowany przez obligacje? To jest bardzo ważne pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi. Natomiast wzrosty widać na euro-dolarze. Testujemy poziom psychologiczny 1,10, czyli ostatnie maksima. Tu także mamy średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. Warto być tego świadomym, że to, co się teraz dzieje na amerykańskim dolarze, będzie zdecydowanie bardzo silnie ważyło na różnych klasach aktywów w kolejnych tygodniach i miesiącach, ponieważ przejście poziomu psychologicznego 1,10 da impuls do tego, żeby kupować praktycznie cały świat, zwłaszcza rynki emerging markets i rynki związane z ryzykiem, na przykład bitcoina, czy też surowce. I osłabienie amerykańskiego dolara powinno być także bardzo dobrym prognostykiem co do tego, co się wydarzy na surowcach. Oczywiście na akcjach także poza Stanami Zjednoczonymi. Dlatego też te wydarzenia warto śledzić, euro-dolara cały czas monitorować i pilnować. Ten poziom 1,10 ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie i powinniśmy być świadomi tego, co się dzisiaj będzie działo. Natomiast dzisiaj poznamy finalne dane o inflacji dla Niemiec. Myślę, że te dane są już zdecydowanie uwzględnione w cenach, ale poznamy także inflację producencką dla Stanów Zjednoczonych i zobaczymy, czy ona także będzie potwierdzała tendencje dezinflacyjne, a prognozy nam mówią, że inflacja PPI w marcu ma sięgnąć poziomu 3% na prognozach. W lutym było to 4,6%, czyli widzimy, że ten cały wystrzał inflacyjny ma być już zjedzony dla Stanów Zjednoczonych, a jak wiemy,
z historii. Procesy inflacyjne w Stanach Zjednoczonych mają 4-5 miesięczne wyprzedzenie względem tego, co się dzieje w Europie. Dlatego skoro teraz inflacja producencka w Stanach Zjednoczonych ma sięgnąć 3%, czyli wrócić do bardzo niskich poziomów, to mniej więcej za 4-5 miesięcy w okolicach września, października w Europie będą procesy dezinflacyjne kulminowały. Dlatego też myślę, że przełom trzeciego i czwartego kwartału naprawdę będzie wykorzystany przez banki centralne, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na przykład w Polsce, by wykonać pierwszą obniżkę stóp procentowych. Przypominam, że dla Polski są także przewidziane obniżki stóp procentowych, ale na przykład jeszcze mocniej rynek widzi obniżki stóp procentowych w Czechach, więc potencjalne obniżki w Polsce nie będą jakimś politycznym ruchem, ewenementem, po prostu będą się wpisywały w globalną politykę wielu banków centralnych, ponieważ wtedy są przewidywane obniżki stóp procentowych. Na kolejnym ciekawym wykresie obserwujemy złoto, ponieważ jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, rentowności zaczną spadać, to w naturalny sposób będzie to wypychać cenę złota na jeszcze wyższe poziomy. Także będziemy świadkami ruchu w górę na cenie srebra z powodu silnej korelacji. Natomiast widzimy, że srebro zbliża się do bardzo ważnego oporu w okolicach $26. Tam potencjalnie mamy opór, który jeszcze nie jest potwierdzony. Natomiast zachowanie amerykańskiego dolara i złota faworyzuje jednak scenariusze, żeby przebić ten potencjalny opór i dalej kontynuować ruch w górę. Mamy optymizm także na cenie miedzi, chociaż tutaj trzeba pokonać poziom $9000 plus tą najbardziej płaską dwumiesięczną linię trendu spadkowego, żeby ten impuls miał jakieś większe znaczenie. Natomiast ten optymizm widać także tutaj. I optymizm widać także na ropie naftowej, która zaczyna zasługiwać na specjalny materiał, który może się pojawić wkrótce na kanale. Dlaczego? Ponieważ cena wczoraj zaczęła wychodzić nad maksima konsolidacji, która przez 4 miesiące była tworzona w okolicach średniej 200-seryjnej na wykresie tygodniowym, co widać na wykresie. I jeżeli dzisiaj, a zwłaszcza jutro będzie to potwierdzone, to rynek naprawdę będzie sygnalizował, że ma ochotę ruszyć w kierunku poziomu $100 i ta sytuacja będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe w nieco dłuższym terminie niż krótki. Dlatego wydarzenia w okolicach $82 na ropie WTI teraz mają takie bardzo duże znaczenie. I jeżeli dodatkowo do tego wszystkiego uda się kontynuować tendencję wzrostową na Bitcoinie, a zwłaszcza zakończyć tydzień nad poziomem $30,000, to moim zdaniem szeroki rynek, analiza międzyrynkowa będzie jeszcze bardziej zwiększała prawdopodobieństwo, że kwiecień faktycznie stanie się najlepszym miesiącem do inwestowania na rynkach akcyjnych, a rynek akcyjny jest w tym wypadku przedstawicielem, takim reprezentantem rynków związanych z ryzykiem. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że i dla Bitcoina cały kwiecień będzie niezwykle optymistyczny. Co jest istotne teraz dla rynków, jeżeli wzrosty euro-dolara będą kontynuowane, to rynki emerging markets, a między innymi do tych rynków zalicza się rynek polski, będzie miał potencjał ku temu, żeby zanotować bardzo dobrą drugą część kwietnia. Na razie polskie obligacje są stabilne i myślę, że też czekają na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, ale niezwykle ważne wydarzenia dzieją się na rynku krajowej waluty, ponieważ wczoraj na euro złotym zostało przebite ważne wsparcie w okolicach 4,66, na dolar złotym równolegle padło wsparcie w okolicach 4,26, czyli rynek złotego sygnalizuje, że aprecjacja wchodzi w kolejną fazę. Inwestorzy zagraniczni znowu kolejną falą napływają do krajowych aktywów i w tym wypadku możemy być świadkami rozpoczęcia następnej fali, która przyniesie umocnienie aprecjacji krajowej waluty. Jeżeli euro-dolar pójdzie dalej w górę, to oczywiście przede wszystkim względem amerykańskiego dolara. I jeszcze raz przypomnę, wzrosty euro-dolara to jest coś, co uwielbia polska gospodarka, ponieważ przenosi się to na umocnienie złotego, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara, a my importujemy na przykład węglowodory płacąc w dolarze, czyli mocniejsze spadki dolar złotego będą powodowały dodatkową presję dezinflacyjną w polskiej gospodarce, natomiast wzrosty euro-dolara sprawiają, że spadki euro złotego nie są aż tak dynamiczne, dlatego też zmienność na euro złotym jest mała,
a zdecydowana większość polskiego eksportu jest wyrażona w euro. I w takiej sytuacji polska gospodarka dodatkowo zyskuje, ponieważ eksport jest coraz dłużej na poziomach bardzo efektywnych, a polska gospodarka czerpie coraz tańsze surowce, czyli procesy dezinflacyjne się bardziej dynamizują. Dlatego też, jeżeli jesteśmy optymistami i liczymy na to, że polska gospodarka będzie się zachowywała dobrze, to trzymajmy kciuki albo módlmy się za to, żeby euro-dolar kontynuował tendencję wzrostową, bo to jest bardzo istotne zachowanie dla polskiej gospodarki jako całości. No i jak widzimy, wczoraj niezwykle ważnym wydarzeniem i ten kapitał, który się pojawił z zagranicy, prawdopodobnie był wczoraj skierowany na rynek polskich akcji, które w bardzo ładny sposób wróciły na indeksie WIG20 nad poziom 1800 punktów oraz nad tą 3-4 miesięczną linię trendu spadkowego. Zmiana sytuacji technicznej na indeksie WIG20 staje się faktem, zdecydowanie rośnie prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów, rośnie także prawdopodobieństwo tego, że kwiecień na giełdzie papierów wartościowych będzie dobrym miesiącem i że otwiera się perspektywa do ataku na styczniowe maksima na poziom 2000 punktów i na okolice średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, która także w okolicach 1950 punktów ma miejsce. Dlatego też moim zdaniem wczorajsza sesja może być decydująca o kształcie i wyniku rynku akcji w kwietniu, także na giełdzie papierów wartościowych, a jeszcze raz przypominam, dla indeksu Eurostoxx 600 kwiecień to jest najefektywniejszy miesiąc, by grać na giełdzie. Jest to najlepszy miesiąc do uzyskiwania dodatnich stóp zwrotu z inwestycji giełdowych. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że i w 2023 roku ta statystyka się potwierdzi. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam.